Okres największej popularności hoplitów to czas mniej więcej od VIII do IV wieku przed naszą erą. Generalnie terminem hoplita określamy ciężko zbrojnego greckiego wojownika, a sama nazwa wywodzi się od słowa hoplon, którym przyjęło się określać tarczę tego wojownika. Oddziały hoplitów składały się z obywateli miast państw greckich, czyli poleis. Do obowiązków każdego obywatela należało bronienie swojej ojczyzny, zatem można powiedzieć, że właściwie każdy obywatel był czynnym bądź emerytowanym hoplitą. Każdy hoplita sam musiał zapewnić sobie uzbrojenie. Generalnie nie był to rodzaj takiej profesjonalnej armii jak dzisiaj, która miała skomplikowaną organizację wewnętrzną, a raczej rodzaj formacji, w której służyli ludzie na co dzień zajmujący się czym innym, którzy porzucali swoje obowiązki, gdy zaszła taka potrzeba. Najważniejszym elementem uzbrojenia hoplity była tarcza. Wynikało to ze sposobu, w jaki Grecy prowadzili swoją wojnę, czyli w szyku zwanym falanga, który to był ścisłym szykiem, w którym obie strony maszerowały naprzeciwko siebie, tworząc ścianę z tarcz. Każdy hoplita nosił tarczę na swojej lewej ręce. Sprawiało to, że każdy osłaniał siebie oraz towarzysza z lewej strony. Miało to też inne następstwa. Przede wszystkim hoplici stojący z prawej strony szyku byli mniej osłonięci, a tym samym bardziej narażeni na ciosy. Falanga na długie lata zdominowała wojnę w starożytności. Niestety w naszych zbiorach nie mamy przedstawienia całej falangi w akcji, natomiast dysponujemy przedstawieniem na amforze, na której widać dwóch hoplitów nacierających na siebie tarczami. Właśnie taki typ tarczy eksponujemy na naszej nowo otwartej galerii. Ma ona średnicę około 90 cm, waży 11 kg, a datowana jest na VI wiek przed naszą erą. Generalnie były to tarcze okrągłe, a także drewniane. W naszym przypadku dodatkowo tarcza została pokryta cienką warstwą blachy na całej zewnętrznej stronie. Hoplita przymocowywał tarczę do swojego lewego przedramienia za pomocą specjalnych uchwytów, które zachowały się również na naszej tarczy, a także widoczne są na przedstawieniu na wspomnianej amforze. Typ hełmu, który najbardziej kojarzy nam się z hoplitami, to jest to tak zwany typ koryncki. Na naszej wystawie eksponujemy jeden taki egzemplarz, który jest datowany w przybliżeniu na rok około 600 przed naszą erą. Waży on około 1,5 kg. Hełmy tego typu produkowano z pojedynczego fragmentu blachy brązowej, którą formowano za pomocą młotka, tak aby otrzymać odpowiedni kształt. Generalnie były to bardzo popularne hełmy, gdyż osłaniały jednocześnie boki oraz tył głowy, a także policzki i nos. Warto jest także zwrócić uwagę na to, że przednia część, zwłaszcza osłona nosa, jest dużo grubsza aniżeli cała reszta hełmu. Wynikało to z tego, że ta część hełmu była najbardziej narażona na otrzymanie ciosu. Hełmy tego typu miały także swoje wady. Największą wadą było to, że zasłonięte były uszy, co w przypadku hałasu na polu bitwy niemalże uniemożliwiało komunikację między hoplitami. Ponadto ograniczały trochę widoczność, a także były trochę niewygodne. Zdarzało się, że greckie hełmy były również dekorowane. Jeśli przyjrzymy się naszemu hełmowi korynckiemu, to zobaczymy ornament ciągnący się wzdłuż jego krawędzi. Ponadto przymocowywano do niego tzw. grzebień z końskiego włosia, o czym świadczą otwory widoczne na czubku oraz na wysokości karku. Grzebień ten miał funkcję nie tylko ozdobną, ale także i psychologiczną. Wojownik, który miał taki hełm na głowie, wydawał się wyraźnie wyższy oraz groźniejszy. Bardzo ważna była też ochrona tułowia. Grecy nosili wiele różnych rodzajów pancerzy, ale z tych, które prezentujemy na naszej wystawie, najbardziej efektownym jest pancerz torsowy, a właściwie jego przednia część. On również, tak jak i hełm koryncki, został wykonany z pojedynczego fragmentu blachy, która została uformowana w taki sposób, aby przedstawiać wyidealizowany oraz muskularny tors. Posiadał również plecy, które się niestety nie zachowały. Obie części łączone były ze sobą za pomocą zawiasów, w które wsadzano w specjalne bolce. Pancerze tego typu zapewniały bardzo dobrą ochronę, ale miały także swoje wady. Największą wadą było to, że jednak dość mocno krępowały ruchy użytkownika. Grecy osłaniali również nogi, które były niechronione tarczą. Wykorzystywali do tego nagolenice, często brązowe. Niestety nie dysponujemy takimi zabytkami w naszej kolekcji, natomiast na jednym lekycie ukazani zostali hoplici w pełnym rynsztunku. Noszą oni m.in. tarczę, pancerz torsowy, wspomniany właśnie hełm z grzebieniem, a także nagolenicę. Na lekycie przedstawiono również włócznię, podstawową broń hoplity. Ona wraz z tarczą były tymi elementami uzbrojenia, na których opierała się grecka falanga. Ciężkie i długie włócznie ważyły od 1 do 2 kg, a mierzyły od 2 do 3 metrów. Za ich pomocą starano się trafić w jakąś nieosłoniętą część ciała przeciwnika. Generalnie w falandze kilka pierwszych szeregów ustawiało swe włócznie na wprost, w ten sposób, aby wystawiało przed pierwszy szereg. To w połączeniu ze ścianą tarcz
tworzyło efekt kolczastej ściany, która była niezwykle trudna do sforsowania we frontalnym ataku. W naszych zbiorach mamy jeden grot takiej włóczni, datowany jest na V wiek. Włócznie często zaopatrzone były także w okucie w formie kolca na drugim końcu. Ono pozwalało lepiej wyważyć broń, a także w razie potrzeby można było wykorzystać je w boju. Hoplici dysponowali również bronią zapasową, mieczami. One również zostały ukazane na wspomnianym lekycie, na którym wojownicy noszą je z lewej strony w pochwach. Greckie miecze były krótkie, mierzyły do 60 cm, a korzystano z nich głównie wtedy, gdy włócznia się złamała lub zgubiła. Służyły przede wszystkim do zadawania pchnięć. Wynikało to przede wszystkim z tego, że walka toczyła się na krótkim dystansie, zatem ciężko byłoby operować dłuższym mieczem. W naszej kolekcji dysponujemy 2 krótkimi mieczami. Oba datowane są na VI wiek przed naszą erą, a znalezione zostały na terenach nadczarnomorskich, czyli generalnie w rejonie, który leżał na peryferiach świata antycznego. Pierwszy z tych mieczy przypomina nieco grecki typ ksifos, drugi natomiast, trochę krótszy, nawiązuje bardziej do mieczy typu wschodniego. Klasyczna falanga dominowała na polu bitwy przez kilkaset lat, a kresy jej przyniosły dopiero podwoje Filipa Macedońskiego, który zreformował grecką armię. Ta z kolei dominowała na polu bitwy aż do czasu, gdy została wyparta przez siłę rzymskich legionów.